Śląski bardzo serdecznie. Jest, nawet nie wiem, która jest godzina, ale jest jeszcze rano. A my już jesteśmy po blisko 6-godzinnej drodze. Dzisiaj staliśmy o 2:00, żeby z Puerto Princesy dojechać na sam dół, żeby popłynąć na Balabac. W międzyczasie mieliśmy kilka małych opóźnień, no ale finalnie udało się. Kierowca również wstał. W końcu przyjechał. O 4:30 wyjechaliśmy z Puerto Princesy. No i jesteśmy już na samym dole Palawanu. Dzisiaj wybieramy się na Balabac i zostaniemy tu kilka dni. Także mamy nadzieję, że odcinki stąd Wam się spodobają. Wpisujemy się na kolejną listę. To już druga. No i mamy nadzieję, że niedługo będziemy się bordować na statek. Ta wyprawa nazywana jest ekspedycją, także mamy nie oczekiwać żadnych komfortów, tutaj eksplorujemy. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Już na pewno przyjazd tutaj był eksplorowaniem możliwości, gdyż nasz driver zaspał. Natomiast sam przejazd z Puerto Princesy do Puerto Princesy z El Nido trwał również 5 godzin. Jechaliśmy tutaj wczoraj i była to przejażdżka jak roller coasterem. W lewo, w prawo, w przód, w tył i hop do góry. Także naprawdę polecamy. Zobaczymy, co czeka nas dalej. Jesteśmy w porcie i będziemy płynąć. Jest i nasz pan przewodnik. Mamy tylko nadzieję, że nie trzeba trzeciej listy podpisywać, ale wygląda na razie na bardzo uprzejmego i miłego. Idziemy. Nie wiem, czy ten nasz pan przewodnik mówi po angielsku, powiem szczerze. Kazał wszystkim Filipińczykom gdzieś iść, więc my podeszliśmy się, zapytaliśmy, czy my mamy też iść. Powiedział, tak, wy też. No więc idziemy, szukamy niebieskiego speedboata. I cóż, tak jeszcze sprawdziliśmy, że nasz przewodnik nie musi się nazywać, więc może my jeszcze będziemy mieli innego przewodnika. Zobaczymy, może gdzieś tam się podzielimy później. Jest i nasz niebieski speedboat. No dobra, bordujemy się na łódkę. Wchodzimy do takiej wielkiej dziury i zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Jesteśmy sprawdzani przez pana z bronią, zanim wypłyniemy. Chyba dopłynęliśmy do naszego pierwszego przystanku. Tu mamy poznać naszego pana przewodnika Benjiego. Znaleźliśmy naszą łódkę. Jak wiecie, to wiecie. Nazywa się dla nas lekko wyjątkowo. No i cóż, na niej spędzimy najbliższe 3 dni. Wsiadamy już na statek. No i cóż, I Love Bankalan zostawiamy za nami. Będziemy jechać na pierwszy island hopping. Tu mamy pana kapitana, który dzielnie będzie sterował naszą wielką łodzią. Mamy 45 minut na naszą pierwszą lokalizację, także teraz się żegnamy i widzimy się na miejscu. Dotarliśmy na pierwszą miejscówkę. No możecie sami ocenić, czy Gabi chodzi po ładnej plaży, czy nie. No nam się podoba, a słuchajcie, to jest dopiero pierwsza plaża, pierwsza wyspa w zasadzie. To jest oczywiście bezludna wyspa, tutaj nic nie ma, to jest taka maluteńka wyspa, którą można obejść w kilka minut, kilkanaście minut dookoła. No ale ten kolor wody, piasku, naprawdę niezapomniany. Ja naprawdę już jestem zachwycona. Ta wyspa się nazywa Canimeron Island. Idziemy zobaczyć z drugiej strony jeszcze, jak wygląda. To jest malutka wysepka, można ją obejść dookoła. Wyspa wygląda naprawdę super. Warto było wstać o tej 2:00 w nocy, żeby tu jechać 5 godzin. Później płynąć 30 minut, a później jeszcze 45 inną łodzią i wylądować na takiej plaży. No i tak jak mówiłem, pamiętajcie, to jest dopiero pierwsza z nich. To jest taka rozgrzewka. Tak wygląda Balabac.
jest tutaj naprawdę niesamowicie. Można obcować z naturą w całkiem ciszy i spokoju. Nie ma tutaj dużo turystów, nie ma tutaj dużo łódek. Jesteśmy praktycznie tylko my. A tutaj wygląda na to, jakby to były ślady zygzakowate, ślady węży. Jeżeli to nie są węże, to poprawcie mnie. Patrzcie, kogo można spotkać na tej wyspie. Takie zwierzaczki sobie tutaj żyją. I my nie możemy im przeszkadzać, więc robimy ujęcia z daleka. Idziemy teraz na Skuśkę, tak zwaną przez środek wyspy. O, właśnie było słychać jakiegoś pawia. Ale ta wyspa naprawdę to jest pierwsza z tych 3 dni, które tutaj będziemy zrobić island hopping i już mi się mega podoba, także myślę, że to będą wspaniałe 3 dni. Z drugiej strony wyspa trochę mniejsza, mniej czysta. Lepsze wrażenie jest z tamtej, ale idziemy zobaczyć, tutaj jest jeszcze znak z nazwą wyspy. Jesteśmy już pod znakiem, który mówi, jak ta wyspa się nazywa. Takie, wiecie, dla Filipińczyków miejsce, gdzie trzeba sobie zrobić zdjęcie. My zdecydowanie bardziej preferujemy fotki w naturze, czyli przy wodzie albo przy palmach, no ale stwierdziliśmy, że skoro Filipińczycy proponują nam tutaj, to tutaj też sobie foteczkę machniemy. Zbliżamy się już do naszej łódeczki. Zaraz będziemy jechać na kolejną wyspę. Podróż zajmie 20 minut i podobno tamta wyspa to dopiero jest super na drona. Także stay tuned. Mamy nadzieję, że wszystko się uda. A ja się pytałam kapitana, dlaczego łódka się nazywa ESA. No i to są po prostu inicjały kapitana, który ma na imię Edwin S. Aban. My nadal uważamy, że to wszystko na część Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale mamy jeszcze 2 dni, żeby to potwierdzić. Lądowaliśmy na kolejnej wyspie. Ma taki przepiękny cpelek, który chcę wam pokazać z drona, tylko kurde, niech słońce wyjdzie. Ale w międzyczasie patrzcie, jakie tu mają drzewa i ile one dają cienia. Są po prostu przepiękne. Jesteśmy już na drugiej wyspie, jak widzicie łódeczki są za nami. Kilka ujęć z drona zrobionych, ale czekamy na słońce, więc jeżeli przyjdzie słońce, to podmienimy je, a jeżeli nie, no to zobaczycie te z większymi chmurkami. W każdym razie tutaj będziemy jedli lunchik, tu jest bardzo fajna plaża, bo tu jest taki cypel, który no nie wiem, nam bardzo przypomina czy Komuk, czy coś w tym stylu, czy jakieś mini wysepki na Malediwach. Także no, na pewno warto tutaj przyjechać. No ale cóż, czekamy na słońce. Oprócz tego czekamy też na obiad. Po obiedzie spróbujemy jeszcze raz. A jak już tak czekamy na obiad, to może wam powiemy, co to jest balabak. Bo chyba jeszcze nie mówiliśmy, prawda? Tak. Balabak to, jak zdążyliście już pewnie zauważyć, to są jedne z najpiękniejszych wysp na Filipinach. Znajdują się one, to jest archipelag wysp, kilkudziesięciu wysp, które znajdują się przy granicy z Malezją, czyli na samym dole tam Palawanu, dlatego podróż tutaj to jest takie wyzwanie. No i to jest podobno jeszcze takie nieodkryte, niezdobyte, niezbyt turystyczne miejsce, także zobaczymy, jak jest naprawdę. Tak, to jest kilkadziesiąt wysp, jedne mniejsze, drugie większe, jedne zupełnie malutkie. Jest też takie jedno miasteczko, gdzie też uda nam się zatrzymać podczas tego tripa, ale rzeczywiście większość z tych wysp jest bezludna, także naprawdę warto tutaj wpaść i to zobaczyć. Obiad już gotowy. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co to jest. Wygląda pięknie i mamy panów, którzy odganiają muchę. Ale uczta. Jest bakłażan, rybki, mięsko, ryb, krabiki. Są owocki. Najemy się. A taki lunchik dzisiaj
jemy z takim widokiem. Serdecznie polecam, od razu lepiej smakuje. Gabriela, Tak? co tam wpierdzielasz? Krawuszka. Jak tam? Dużo mięska? Krab wielki, mięska mało, ale mięsko bardzo dobre. Naprawdę dobre. Mam problem z tymi krabami. Gosia, jeśli to oglądasz, muszę przyjechać do Ciebie na nauki. My już po obiadku pojedliśmy sobie ryżu, kurczaka, krabów, jakichś warzyw. Tutaj zabrakło nam owoców, bo nas wszyscy uprzedzili, ale zobaczymy, może jeszcze jakiś upolujemy. Na naszej wycieczce jest 27 osób, które zostały podzielone na dwie te łódeczki. I tak sobie tylko tymi dwoma łódeczkami wszędzie razem pływamy. Oprócz nas nie ma nikogo. Na naszej łódeczce jest 15 osób. Wszyscy są naprawdę super. I na razie to doświadczenie jest naprawdę ekstra. A przyjechaliśmy tutaj z firmą, która się nazywa ATX, czyli Amazing Travel Experience. Czy Twój travel experience jest amazing? Na razie jest zdecydowanie amazing, więc mega polecamy. Proszę bardzo. Taki chill i relaks. Nawet drzewo się nie złamało. Patrzcie, jaka piękna i urokliwa jest to wyspa. Tutaj możecie sobie chodzić, odpoczywać, możecie robić co tylko chcecie. Mamy dużo czasu, nigdzie się nie śpieszymy. Jest naprawdę super. No to już wiemy, jak się nazywa ta wyspa i ta plaża. I polecamy. Troszeczkę to przypomina Karaiby, jeżeli chodzi o plażę, jeżeli chodzi o taki vibe. Ale wydaje mi się, że to, czym się wyróżnia to miejsce, no to pokażcie mi tu jakiegoś człowieka. Leci sobie muzyczka, żeby było nam miło, świeci słoneczko, a słuchajcie, tam jest plaża. Wszystko dla nas. No dobra, musimy zmienić lokalizację, bo jakaś Niemka mnie podrywa. Gabriela zrobiła się zazdrosna. Więc, a ona mnie tylko prosiła o zrobienie zdjęcia, więc jej zrobiłem. No. Nie moja wina, że robię ładne sesje zdjęciowe, szczególnie na hamaku. Zobaczymy, jaką mi zrobiłeś. Dokładnie. Słuchajcie, teraz idziemy się kąpać, bo jest tak gorąco, że aż żal nie skorzystać. My już po kąpaniu, było wesoło, szczególnie, że po tej stronie, gdzie jest wiatr, to ledwo mogliśmy dopłynąć do brzegu, a z drugiej strony jest taka zupa i nic się nie dzieje, także dla każdego coś dobrego. A teraz zbieramy się na kolejną miejscówę, płyniemy na następną wyspę. Mam nadzieję, że będzie równie wspaniała jak ta. Przybyliśmy na naszą ostatnią wyspę dzisiaj. Wyspa nazywa się Patawan i podobno jest w kształcie delfina, dlatego nazywają ją Dolphin Island, dokładnie, dziękuję. Sorry, mała zwiecha, jesteśmy już zmęczeni. Jest chwilowo mniej wiecznie, więc ja nie gadam dalej, tylko odpalam drona i postaram się Wam pokazać, bo jest piękne słońce. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, jeżeli wy mi nie dacie lajka, komentarza i suba za te wszystkie strzały z drona, to się normalnie do was nie odzywam, mimo że was pewnie nie znam. Ale tych, co znam, to osobiście proszę i tych, co nie znam, też proszę. Zostawcie lajka, suba i dajcie komentarz, bo ja naprawdę się nieźle napociłem, żeby te wszystkie 3 wyspy skręcić przy dosyć silnym wietrze, a ta ostatnia, no to już w ogóle moim zdaniem majstersztyk, ale swoją drogą dajcie znać, które szoty podobały wam się najbardziej. Większość wysp, na których byliśmy, była zamieszkana tylko przez lokalnych ludzi albo w ogóle niezamieszkana. Natomiast ta, widać, że coś tu się dzieje. Tutaj powstają jakieś budynki już bardziej turystycznie i tutaj widać namioty, jakieś grupy tutaj będą spać.
to jest jedyne miejsce, gdzie można wypić kawę, ale jest to kawa instant, więc naprawdę, jeżeli ktoś bardzo musi. Dokładnie, to jest jedyne miejsce, gdzie jest sklepik jakikolwiek, który spotkaliśmy dzisiaj, a tak to jest bez zasięgu, bez żadnych sklepów, bez nikogo, jest po prostu raj na ziemi. No i muszę przyznać, że to jest jedyne miejsce, gdzie przypłynęły 4 łódki. Także jakby na Balabakowe powiedzieć, tutaj jest tłok. Takie widoki, słuchajcie, że naprawdę jesteśmy w raju. Jeżeli raj istnieje, to musi wyglądać tak. A tam Gabrielka leci dla was na cypelek. Zrobi fajne foteczki. No i zaraz będziecie mogli je zobaczyć. Dzisiaj od samego rana mieliśmy przygodę, bo najpierw kierowca zespołu musieliśmy czekać 1,5 godziny. Później się okazało, że nasz przewodnik jest chory i musieli szukać zastępstwa, ale patrzcie, wycieczka i tak się udała, jest przepięknie i w ogóle ciekawa jestem, jak będzie wyglądał nasz campsite. Następnym naszym przystankiem to jest właśnie miejsce, gdzie będziemy spać. Będziemy spać w namiocie i podobno płyniemy stąd aż 2 godziny do tego miejsca. Także mam nadzieję, że będzie warto. To, co różni tego tripa od tych wszystkich innych wycieczek, to to, że my tutaj wszędzie mamy czas i wszędzie jesteśmy na chillu. Także nikt nam nie mówi 15 minut, jedziemy dalej, spadamy szybciej, bo coś tam, tylko naprawdę możemy na spokojnie poczuć klimat każdego miejsca. Jak nam mówią 45 minut, to jak zostaniemy godzinę, czy nawet 1,5, to wszystko jest ok. Jedyne co powiedzieli, żebyśmy rzeczywiście, no teraz na koniec byli już o 4:00 na łodzi, ale słuchajcie, jest 4:00, znaczy będzie 4:00 za pół godziny, a my jeszcze jesteśmy na plażach, nigdzie nie wracamy do żadnego miasteczka, więc o 4:00 wejdziemy na łódź i później mamy 2-godzinny rejs, żeby dopłynąć do miejsca, gdzie będziemy spali, a jeżeli się jeszcze nie domyślacie, gdzie będziemy spali, to będziemy spali w namiotach na plaży. W kontraście z tą piękną wodą, naprawdę brak mi słów, robi wrażenie. Patrzcie, jakie zabawki, w sam raz dla mnie, hamak i huśtawki. Ta woda ma... robi się głęboko, szybko. Ta woda ma tylko jeden minus, jest trochę zasłona, ale poza tym jest jak bajka. Przepiękna, prawda? Naprawdę jak w niebie, jak w raju. Patrzcie tylko na ten kolor wody, na ten kolor piasku i na mojego przystojniaka pływającego. Kochanie, pomachaj naszym widzom. Dziękuję. Mamy nawet takie przygody, że jest za płytko i wszyscy musimy balansować statkiem, żeby móc popłynąć dalej. No i niestety osiedliśmy na mieliźnie. No i teraz będziemy decydować, to my, czyli kapitan, co robimy dalej. A do lądu mamy jeszcze kawał drogi. Mamy i nasz namiot, jak będziemy dzisiaj spali. Słuchajcie, nawet mamy poduszeczkę, mamy kocyki, mamy miejsce, więc jest spoko. A teraz idziemy na snacka. No dobra, słuchajcie, udało nam się dopłynąć. Były rzeczywiście małe trudności. Musieliśmy znaleźć inną trasę, bo woda się skończyła. No cóż, zdarza się. My tymczasem idziemy się zaczekinować do naszych namiotów. Jeszcze musimy wypakować nasze bagaże z łodzi. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień wam się podobał. Nam się na pewno bardzo podobał, ale jesteśmy mega padnięci, także zaraz coś zjemy i idziemy spać. No i co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.